Siemanko, siemanko, siemaro was. Dobra, chyba wszystko jest, gra chyba powinna chodzić. Czat jest zasłonięty, git. Dobra, tak na szybko sobie weźmiemy, wejdziemy i... I zrobimy sobie chyba kawalerię. Musimy zrobić kawalerię na KVK, więc zrobimy sobie to na streamku. Siema Slawko. Witam Kafmaina. Dorać mi kogo robić. Zrobimy sobie jednego chyba. Nie wiem, ogólnie to chyba myślę, żeby zrobić teraz na spokojnie. LSY-a. Żeby zrobić go na co się go tutaj robi. 5-5-5-1, nie? Tak, czwarty skill jest niepotrzebny. Chyba jego zrobimy i nie wiem. Tokeny jeszcze zostaną. Myślę, żeby zrobić kawsów troszkę. To by się Rudy bardziej podoba niż Neja 5551. No, moja Neja już jest 5551, więc połowa drogi, połowa marszu za nami. Czy nie lepiej poczekać na G5? Ale ja mam jeszcze tokeny G4, wiesz? Tak mi się wydaje, powinienem mieć. Bo oczywiście, że będziemy czekać na G5. Ale tak jak mówię, no, tokeny G4 jeszcze mam. A z gwiazdkami to faktycznie być może poczekamy, ale myślę, że za tą ilość gwiazdek powinniśmy zrobić 2 marsze na 6. Chyba. Dokładnie, Slawko dobrze mówi, mamy G4 jeszcze. Tylko pytanie, czy 400 tokenów mi wystarczy na... Nie, wystarczy mi na 5551, co nie? To ile? 390 trzeba. Siema Krzychu. No, Rowas mówi, że wystarczy, też myślę, że wystarczy na jednego bohatera. I chyba użyjemy go do... Tych tokenów użyjemy do LSY-a. To mógłbym, oczywiście, że mógłbym ulepszyć trochę Sybil, to jest średnia. Trochę może Falgrima. Ale... Nawet nie mam artefaktu do nich, więc... To jest taki marsz, wiecie. Przynoszą zasługi, ale... Póki co grzeją ławkę. Jeśli chodzi o marsze łuczników, może pokażę wam na szlaku, co ja tutaj mam. Jeśli chodzi o marsze łuczników, to gram na 3. Na 3 marsze mam na tyle jednostek. Akurat na 3 marsze. Ale moje 3 główne marsze łuczników tutaj wam pokażę, bo nie będę ich zawracał ze zbierania many. Gdzie są moje 3 marsze łuczników? To jest moje 5 marszy łuczników, ale generalnie gram na te 3 marsze, które są tutaj. Magrat, Zejda, Syndrion, Fregar i Niko Kinara. To wtedy oczywiście zamieniam sobie ten artefakt z Gold Crestem, no bo tutaj mam 5. poziom, a tutaj mam 1. poziom.
Także co myślicie? Te tokeny G4 chyba w LSY, nie? Bo co mi po tych łucznikach? W LSY sobie zrobimy. Brakuje mi akurat jednego bohatera do kawalerii, bo powiem wam szczerze, jak sobie biegam czymś takim, ja mam wrażenie, że ten fioletowy Marduk, to on nie oddaje mimo wszystko. Nie wiem, gracie go? Jakie macie wrażenia z Mardoka? Jakby ten marsz przynosi coś ciekawego ze sługi, ale ten absolutnie nic. Marduk trochę słabo, mam wrażenie. A może to wina Baksiego? No chwaliłem Mardoka, ale najsłabsze, może mamy jeszcze jakieś raporty. Zobaczmy. Ale chyba się usuwają, bo oszczędzają dane i muszą usuwać wszystko. Sprawdźmy w raporcie. Bardzo mało jest raportów. No, mam tylko raporty z łuczników. Najgorzej mi wychodzi ten marsz. Chociaż może to być kwestia jeszcze jednej rzeczy. Wszyscy moi bohaterowie mają artefakty, które dają 2 razy atak. A mój Bakshi ma ostrze Surlanda. Gdzie on tutaj jest? A ostrze Surlanda daje nam jeszcze prędkość marszu. Może to kwestia tego ataku brakującego? No jest pod speeda tak troszkę, pół na pół. Witam Majochkę. No, może to kwestia artefaktu właśnie, ale tak czy siak jestem przekonany, że LSY odda bardziej niż Marduk. A póki co, to Marduk będzie w kolejce do wyrzucenia. Dobra, robimy tak. Zrobimy sobie Mardoka wyrzucimy. Robimy LSY'a. Myślę, że można mu dać 4 gwiazdki. Ile to gwiazdek pójdzie? To bez znaczenia chyba, nie? Które się daje, bo te dają, tu są po prostu punkty, nie? Te dają 100, te 300, te 1000. No, 360 tokenów pójdzie, to jeszcze zostanie coś na jakieś ochłapy na łuczników. Ej, bez znaczenia, że sobie tak miksuję te gwiazdki, co nie? Czy macie jakąś teorię, która się sprawdza? Moim zdaniem to bez znaczenia jest. Jak ulepszacie, w jaki sposób swoich bohaterów? Dać mu te najsłabsze, czy te też mogą być? Moja teoria to bez znaczenia, powiedziała Majorka. Sławko klika na pałę. No to nie będziemy się bawić, po prostu będziemy promować. Ja też uważam, że to nic... Tutaj nie mamy szans na kryta, jak jest w tym, w Rise of Kingdoms. Tutaj są po prostu punkty, więc bez znaczenia imo. Chociaż głupio się poczułem, że wszystkie te mi poszły. Ale to i tak w punktach tyle samo by było. 27 000 punktów potrzeba do ulepszenia na 5 gwiazdek. Pewnie coś krytniemy. Ale myślę, że na 5 gwiazdek można ten marsz zrobić. Chociaż ile to... Nie no, na 5 gwiazdek to mi wystarczy. I na ten marsz, i na nowe G5. Ja myślę, że i na 6 gwiazdek by wystarczyło, ale nie jestem pewny. Wiecie, ile gwiazdek szło na wymaksowanie bohatera od zera?
Chyba kiedyś jakiegoś shortsa robiłem. Może sprawdzę to u siebie. Ale chyba nie robiłem od zera, tylko 6. gwiazdkę, tak mi się wydaje. Sygnał z Chin? Ja nie mam takich dużych garnków, jak mam dużą głowę, także może być problem. Duży mózg. Potrzebuję dużej przestrzeni. Dobra, sprawdźmy może u mnie na kanale. Czy mam coś z gwiazdkami. O, a Majorka na przykład przeciwieństwo mówi, że ma. Majorka ma dużą głowę, ale ma mały mózg. Także widzicie. Każdy ma jakieś tutaj swoje... Co? Hej Skorpion, hej. Dobra. Czy mam coś z tymi gwiazdkami? Szóstą gwiazdkę mam tylko, ale zobaczmy, ile szósta gwiazdka kosztuje. W sumie mamy punkty, to można to policzyć, bo kiedyś chyba nie wyświetlało tych punktów. 466 pojedynczych gwiazdek. Skoro tutaj muszę zdobyć 27 000 punktów... O, u was nie ma kursora, co ciekawe. No dobra, jest ten malutki. Ale nie ma tego z gry, który mam ustawiony na maksa. Dobra, klikaj. Nie no, to musi mi wystarczyć na G5. Oczywiście. 27, ile to? Mało, 107 gwiazdek tylko idzie, ale 54 tej. Razy 3, 54, razy 3, 150, 250 gwiazdek. Mamy, kurczę, ile tych gwiazdek to nam wystarczy. Jak się nie pomyliłem. Majorka mówi między wierszami, że masz się zawijać do spania. Zawiniemy się spokojnie. Na reset trzeba... Nie no, nie muszę być chyba na reset, tam się nic nie będzie działo, będziemy sobie budowali. Ale chyba będę na wejście, na mapkę. Po pierwsze jeszcze dużo czasu, ale dziś nie ma żadnego budowania. Widzę, że większe przygotowania idą. No, zrobimy sobie kawalerię chociaż. Nie no, tych gwiazdek to mi wystarczy. 466. Jeszcze coś tam krytniemy. Na 5 gwiazdek robimy te kawsy na początek. Chociaż myślę, że możemy zrobić na 6 nawet LSY-a. Ale póki co zablokujmy mu umiejętność 4. W sumie to róbmy to po kolei. G4. Oho. Oho. Poszło? Dobra, jest. No Majorka już w swoim świecie jest, już myśli, że chyba jutro wchodzimy na mapę. Tak myślę. Tutaj Sławko czujny, że KVK jest pojutrze. Dobra, kolejne 15 tokenów. Szkoda, że nie ma Abyssa, bym go przetestował. Do czego jest zdolny. Hej, Szczerbatek. Jak tam twoje kapsy? Lepsze niż moje? Pewnie tak. Tam już full focus na kapsy jest. No, klikajmy sobie to.
Nie mogę wpisać tutaj ilości tokenów na maksa, bo nie chcę robić 4. umiejętności, więc w ten sposób nie zadziała. Chyba jest coś takiego, że można sobie wpisać maksymalną ilość i ci gra zablokuje te tokeny na tylu, na ilu można go przebudzić, nie? Wy macie pod koniec stycznia, jak dobrze pamiętasz, 27. No to jeszcze sporo czasu, szczerze mówiąc. To jest który sezon? To jest które KVK? Początek dopiero, czy już któryś tam z rzędu? Bo przerwa dosyć długa, nie powiem. SOS 1. Nie no, SOS 1 to na pewno... A nie, dobra, SOS 1. Czyli wasz pierwszy takie prawdziwe KVK. No dobra. Mówisz, że lepszy masz szczerbatek? A wyślij. Jak jesteś na grze, zobaczymy co masz ciekawego. Coś mi się wydaje, że coś podkręciłeś tu. Petów na pewno nie mam. Trafiacie na 719. Znowu. No, teraz chyba sporo tych serwerów jest ogólnie. Chyba 800 któryś jest najnowszy. No, wysypało tych serwerów. Jeszcze 2 razy i resztę tokenów G4. Może w te łuki nieszczęsne pójdą. Może zanim kliknę, zobaczmy, który mam poziom w rozmowach. Czy są jakieś prezenty? Nie. Prezenty są chyba za 2., 3. i 4. poziom przywiązania. Tak, mamy odebrane. Więc więcej nie dostaniemy do niego tokenów. Także można dać tą 50. No dobra, tutaj się zakończy przygoda LSY'a. W ogóle mogę go sobie na mury postawić. Teraz. Takie mam drzewko na murach. Jeśli chodzi o garnizon. Myślę, że będzie lepszy. Od kogo ja mam w ogóle teraz? Goresza pewnie. Z kimś. Tylko nie wiem z kim. Dawno nie patrzyłem na garnizon, a czasem trzeba spojrzeć. Goresz Magrat. Nie... Jaki Goresz? Bakar w ogóle tutaj jest. Na pewno to jest do wymiany. Tutaj będzie... Nie wiem kogo dać. Magrat chyba jest dobra na garnizonie. Mimo wszystko. Ej, taki garnizon, co myślicie? LSY Magrat. Czy Goresza dać? Dwa serwery mamy inne niż teraz mieliśmy na KVK. No, po 4 serwery chyba są minimum na KVK, więc... A, u was jest dużo serwerów, widzę, że kolejną wiadomość. Pewnie mniejsza moc. Chociaż te pierwsze SOS to chyba wrzucają was wszystkich po kolei. Właśnie te najbliższe jakie są. Przecież nie wiem, nie pamiętam jak to działa teraz. W każdym razie to jest taki pierwszy wasz test. Pierwszy SOS to jest pierwsze takie prawdziwe walki. Powiedziałbym. O, Szczerbatek wysłał mi w grze, jak to wygląda. Petów nie masz, ja też nie mam petów. Powoli robię. Mantykory, zaraz wam pokażę. Pupile. W sumie zaraz już mogę przejść do wiadomości, zobaczymy co tam masz. Free to play Goresz po Gumiego, tak? No. Mój Goresz jest też 551.
Ale chyba Magrat zostawię na murach, tak mi się wydaje. A Magrat będzie nam dawała tak, 40% ataku. Ale pod Swarma jest słaba troszkę. Znaczy ja się boję pojedynczego rally. Może Neję dać po prostu? Czy mogę ankietę zrobić? Czy ta ankieta jest już skończona? Jak to wygląda? Dobra, 6 gwiazdek dla LSY i Nei niby mamy zrobić. Mój urak jest początkujący dopiero. A zaraz pokażę. Machniemy może ankietę. Jaki garnizon byście dali na moim miejscu? Wszystko jest 5-5-5-1. LSY Magrat to jest numer 1. Trzy opcje mamy. Ogólnie myślę, że takie garnizony najlepsze. Na pewno kapitanem musi być LSY, bo mamy drzewko pod garnizon. Także możecie zagłosować, zobaczymy, co wybierzecie. Na razie zostawię taki. Chociaż jakiś artefakt trzeba będzie mu dać. Również. Ten pod garnizony, tylko gdzie on jest? Czy ja w ogóle mam go tutaj? Harfa. Poziom pierwszy. Ale lepszy jest byle jaki artefakt niż brak artefaktu. A wiecie, jak będę biegał, a potem się zapomnę gdzieś, to mi jeszcze zeswarmują tam kiedyś. Będzie nieprzyjemnie. Lepiej mieć byle jaki artefakt. Ej, bo nie da się tak ustawić, żeby garnizon miał cały czas ten sam artefakt i tego samego pupila. Zawsze będzie ściągało, nie? Dlatego musi być tutaj harfa. Jak wygraliśmy teraz KVK na 719, to był główny nasz przeciwnik, a ostatnio na Korzeniach Wojny wygraliśmy z 738 albo 727. No, Korzenie Wojny to wiesz, różnie bywają, różne drużyny tam są wystawiane, także korzeniami bym się nie sugerował do końca. Chociaż wiem, że są przymierza, które mówią, że Korzenie Wojny są ważniejsze od KVK, więc różnie to bywa. A dobra, chcieliście uraga, Baranek chciał uraga. No mój urak jest, wiecie, urak nawet 5-1-1-1 robi robotę. Ogólnie to sobie ich poulepszamy jeszcze z czasem. Przynajmniej na 5-5-1-1. Ale no to wiecie, na spokojnie to wszystko. Myślę, że póki co, pomimo tego, że uważam, że urak jest naprawdę kozackim bohaterem, G4 sobie wolę zrobić, bo to jest od razu garnizon, a nie miałem garnizonu żadnego fajnego. Bo jak patrzyłem na jak patrzyłem na Teirę, jak ją swarmowali i miała fajny garnizon, to mega dobre raporty takie coś przynosi. Więc free zasługi ogólnie. Też bym chciał, tak wiecie, żeby troszkę poswarmowali. Podpuścić.
Teraz już jest po GH, to można coś takiego robić. Dobra. LSY ma 5 gwiazdek, Neja ma również 5 gwiazdek, chyba. Szczerbatek miał wysłać coś. Zobaczmy sobie na marszy Szczerbatka. Może jeszcze tutaj zasłońmy to, bo nie wiem jak to... Co tutaj wyskoczy. Co tutaj mamy za wiadomości? Ciekawe. No jakiś jacyś królowie. A to Szczerbatek. A no tak, Szczerbatek jest królem. Nie mogę się przyzwyczaić do tak szybkiego awansu. Myślałem, że kolejni chcą. Cześć SKHG. Dobra, zobaczmy co Szczerbatek tutaj ma ciekawego. O, też ma na 5 gwiazdkach G4. Trzeci poziom Lunaris. Ej, ten pupil jest niezły. Ten pupil jest naprawdę niezły. Wiadomo, że na 2 gwiazdki te umiejętności dać i będzie śmigał. Ale SY podobne, talenty jakie? Spoko talenty, powiedziałbym. To jest fajny talent dla kawalerii, jak się wbiega. To też jest bardzo fajny talent. Tylko że ten talent wyklucza się z Lunaris trochę. Ale no wiadomo. Ten drugi to i tak jest uselessem, więc to jest jedyna słuszna opcja. Fajny talent ogólnie, podoba mi się. Podoba mi się to drzewko. Akceptuję je, jeśli chodzi o Bakshiego z Emrysem. Ej, ten marsz jest przebudzony i nie dałeś im gwiazdek? Ani pupila? Żartujesz sobie? Bardzo szybki marsz. Szkoda, że się nie da skopiować drzewka od kogoś. Nie chcę mi się ustawiać tego ręcznie. Trzeba będzie to zrobić. Ja myślę, że ten... Co to jest za artefakt? X-Layer, okej. Mamy... O, Forondil jest w ogóle przebudzony. Ej, kozackie ta kawaleria jest. Ten pupil też jest spoko. Urak spoko. Ale to jest fajne, 4 jest fajna dla Uraga, tak myślę. Chociaż Urak wszystkie umiejętności ma fajne. No, wszystko jest tutaj spoko Uraga. Ale drzewko kontroli to bym nie szedł ogólnie. Może do połowy. Tu myślę, że jest zdecydowanie więcej ciekawych wyborów. Jaką masz prędkość tych marszy Szczerbatek? Czy każdy biega jak chce? Nie wiem jaką prędkość sobie ustawić. Ogólnie. Może bym coś otworzył jeszcze. Mam jakieś klucze? 117, może coś dostaniemy. No bo potem otwierać teraz czy nie? Chyba nie będzie nic takiego ciekawego. Chyba można sobie otworzyć, co nie? Te skrzynki w tawernie. LSY Magrat wygrywa na garnizonie. No, też myślę, że jest spoko. Masz 61%. Aż tak z ciekawości zobacz ile ja mam. Tak mniej więcej. Wiadomo, że każdy tutaj biega inaczej. Jest Teodor. Bo Teodor ma coś tutaj takiego. 8%. Ten nic. 8,6. 14. 24. 34, 39. To z kim on biega? No, on ma jeszcze Lunaris, więc ma 20% do prędkości, bo on z Neją biega.
A czy Nea coś ma? Ale teraz trzeba będzie to pozmieniać. Hej, tylko patrzam. O, Moon coś napisał. Tylko mana generacja jest useless dla mag w garnizonie? Mana generacja? Musisz poprawić to, bo nie wiem o co chodzi. Jeszcze sezon i dołączasz do VP? No. Trzeba świeżej krwi tutaj, jak najbardziej. Szkoda, że nie mam tych raportów, bo bym wam pokazał, że Theodor z Neją naprawdę najlepszy marsz, jaki mam kaw. Najwięcej robili. Ale myślę, że może tutaj artefakt też odgrywa rolę jakąś. Może sama Neja jest po prostu OP. A, talenty na ten. No, w sumie coś w tym jest, bo ja tam mam drzewko pod gromadzenie szału, pod rage, no. W sumie, nie wiem czy Neja nie była ok na garnizonie. Też. Ale tutaj nie działa to chyba, nie? A nie działa tylko druga część. 10% pomijania HP by było. Ale ona nie ma AoE żadnego. A Goresz by miał AoE. Obrażenia obszarowe z tego. I szybko by wpadał. Myślę, że ciężki dylemat, jaki tutaj najlepszy. Wiadomo, na single target myślę, że nie wiem, czy Neja byłaby lepsza od Magrat. Magrat też potrafi swoje zrobić na garnizonie mimo wszystko. Ale pod Swarma na pewno trzeba będzie zmienić na Goresza. Ewentualnie na Kumę go zrobimy. Ale do Kumy też jeszcze jest trochę czasu. Na razie mój marsz piechoty jest jaki jest. Goresz albo ze Skogul, którą też może zrobimy z czasem, ale póki co biegam z Alianką. Moja gra piechoty polega na obronie, ewentualnie na blinkach, więc wiadomo, Kuma byłby niezły do blinków, ale do takiego defensywnego grania piechotą, żeby w nas nie wbiegali, jak robią kontrę, no to Goresz z Alianą mi wystarcza. Czy SR działa? Powinien działać, tak myślę, ale musiałbym wam wyłączyć ścieżkę tej podstawowej muzyki. Ja nie wiem, czy działa, wiesz? Czy muszę go jakoś aktywować? Czekaj. Video on, settings. Chciałbym, wiesz, nie włączałem tutaj. Może show on stream? Nie, to nie to. Nie wiem, powiedz, czy coś tam słyszysz. Tam jakieś, widzę, 2 piosenki są w requestie. No, w song requesta będę musiał jeszcze zerknąć, ale to potem. Ale którą muzykę słyszysz? Z SR, czy tą taką do windy? O. SK. Ja się uparłem i gram kawalerią, będąc ultra low spenderem. To przestrzeliłem. Nie, można pograć kawalerią. Ale wiadomo, w nie każdej sytuacji.
Jak tam? Tylko patrzę, słyszysz coś, czy nie? W sumie to może wejdę z telefonu na Twitch i zobaczyć, czy tam słychać. I zaraz przejdziemy do ulepszania. Może nie no, drzewek talentów trochę długo się zajdzie. Będę musiał sobie ustawić jakąś prędkość domyślną. Majorka mówi, że słychać, ale to nie ta muzyka, która jest na Song Requestie. Może w OBS-ie jest coś nie tego. Jak w OBS-ie tego nie zrobię, to nie będę tego robił, bo pewnie gdzie indziej to będzie. Media Request. Ścieżka Song Requestu jest na tej samej co Twitch, więc powinno być, więc gdzieś indziej jest problem. Może jest zmutowana ta ścieżka? Nie. Jak dam głośniej? Nic to nie zmieniło. Mam komendę. Ale nie słychać na streamie. Media Request. No, kij z tym. Na spokojnie trzeba by zobaczyć. Jakaś jest, skoro dodali piosenki. Bo jakieś dwie były. Regius Saku dał followka. Dobra, walić ten. Kiedyś na spokojnie sobie to wszystko zrobimy, ogarniemy. Trzeba jest robota do zrobienia, my tutaj się bawimy. Dobry. Dobra. Sprawa garnizonu jest otwarta. Myślę, że będziemy testować na pewno. W sumie mogę to potestować kiedyś na korzeniach wojny. Sobie zobaczymy, jak to wygląda. Który najlepiej się sprawuje. Więc w ten sposób sobie to sprawdzimy. Natomiast jeśli chodzi o prędkość biegania, musimy zawrócić te jednostki. I jak macie jakieś drzewka ciekawe chociaż nie, bo ja mam tutaj różne umiejętności, więc ciężko będzie to wszystko zrobić tak idealnie, żeby było. Ale wiecie, żeby biegali w miarę równo. To nie musi być idealnie, aby biegali w miarę równo. No i musimy ustawić nowe marsze. Póki co tylko LSY, kolejne tokeny czekają na G5, kawalerię, więc nie możemy się doczekać. Ciekawe, kiedy będą nowi bohaterowie, co? Do kawalerii. Powinny jakoś wkrótce być, tak mi się wydaje. Co nam się psuje? Co nam się psuje? Song Request. Ale nie patrzyłem jeszcze tego, nie? Tam jakieś podstawowe rzeczy. Z Qtiego możesz wysłać? A ile to masz procent? Szczerbatek biega na przykład na
Nie zapomniałem. 61% MS-a ma. Ale możesz coś podesłać. Zobaczymy, zerkniemy. Ogólnie drzewka szczerbatka spoko są, tak patrzyłem. Ale nie wiem, 61% to jakoś tak... Nie wiem, czy nie za szybko. Chociaż ja muszę być szybki, żeby szybko dogonić przeciwnika oczywiście. Żadnego uciekania. To możecie tam podesłać. Jak macie coś ciekawego. Te legiony mi wrócą. I ustawimy sobie drzewko talentów na szybko. Na Song Request już tam poza streamem sobie ogarniemy. Tutaj zróbmy to, co trzeba, czyli drzewko talentów. I kiedy jest ten Abyss? W poniedziałki? Nie, nie ma w poniedziałki. Wtorki. Piątki. I niedzielę, nie? Tak, wtorki. Ale dopiero w piątek Abyss? Skąd tu zasługi wziąć? A sklep trzeba wykupić. Majorka tutaj. No, puste te wozy. Jakby tutaj przyszły wozy pełne złota, to bym je przywitał, tak? A w tym momencie za puste wozy czerwona karteczka. Nie no, nie mogę wysłać teraz jej nic, bo nie wystawi 5 legionów. Ale opłacilibyśmy tutaj Majorkę. Ze dwie złote monety byśmy wysłali na tydzień. A, na razie pokażę wam, jak to tutaj biegało, tak? To były moje marsze. Wyślijmy gdzieś daleko. Mogę na minimapce kliknąć? Nie, nie da się. Tak jeszcze nie zrobili. A, kliknijmy gdzieś tu. Zobaczcie, jak to jest rozstrzał. minut, 14 minut, tu prawie 16 minut. No, trzeba będzie to pozmieniać. Więc na razie chyba pary sobie zrobimy, co? Zaczniemy od robienia par. A potem dostosujemy prędkość do tego. Tak się chyba to robi, nie? No i gitara. Właśnie Majorkę tutaj podatek trzeba opłacić. A jeszcze nie dostałem 3 miliardów złota za ten rok. A nie opcją? Jak coś przekręciłem, to czasem się zdarzy, tak? Dobra. Najpierw pary i artefakty. A może po prostu LSY dać zamiast tego i tak to zostawić? Zamiast Mardoka. Ten marsz musi być piechoty. Theodor Neja, mój najlepszy marsz, szczerze mówiąc, najwięcej zasług przynoszą. Ale możemy zmienić Neję na dowódcę i dać jej LSY jako zastępcę, bo ma drzewko. Ale co, wtedy Lunaris? Lunaris troszkę zaburza nam. 30% zyskujemy. Ale sprawdźmy dla testu z Lunaris, jak to wygląda. Bo moja Neja jest chyba szybsza jeszcze od reszty. Chociaż nie. Na takim krótkim dystansie tego to aż tak nie widać.
12-13. Nie no, nikt jej nie dogoni. Ona ma 12 minut, tutaj jest po 13 minut. Chyba, że im damy większą prędkość. Nie no, to trzeba dostosować. Ej, wygracie? Lunaris na Nei? Czy inaczej się gra? Logicznie brzmi, aby najpierw pary ogarnąć. No, też mi się tak wydaje, że najpierw pary. Ale problem jest z Lunaris, bo wiem, że rozdzielają Lunaris od Nei, żeby właśnie to biegało w miarę równo. Ale nie wiem, czy chcę tak zrobić. No co to Lunaris robi? %30 prędkości marszu, które moglibyśmy ewentualnie poświęcić. Jednakże stracimy wtedy coś stracimy? Tutaj mam obrażenia 3 legionom w wyznaczonym znaku. Damage dealt i zmniejszone obrażenia. Chyba nic nie tracimy poza prędkością marszu. Chociaż synergię tracimy, ale synergię mamy w talentach. Mamy więcej procent, więc chyba na tym etapie mogę jeszcze rozdzielić Lunaris, żeby to wszystko biegało normalnie, nie? Dostałeś mi PW? Okej. A powiedz mi jeszcze, jak biegasz Neję z Lunaris, czy nie? Zaraz zobaczymy. Nie, nie biega z Lunaris. Kingslayer. To jest ciekawy marsz. Sorlandzik. Wolfhorn. No, rozdzieliłeś Lunaris. Chyba też tak zrobię. Jak mi się wydaje. Trzeba rozdzielić Lunaris. U mnie ziomek tylko kawalerią gra 5 marszy, kawalerii T5. No, my też tak planujemy. Może nie tylko pograć kawalerią, ale głównie, myślę, że głównie będziemy grali kawalerią w tym momencie. Z tego względu, że no, mamy trochę tej kawalerii w swoim zamku. Troszkę tej kawalerii tutaj jest. Trochę jest w szpitalu również. A nie, bo wyszliśmy z miasta, więc w mieście nam pokazuje, że mamy tylko 1 000 000. Drugi 1 000 000 jest na zewnątrz. No i 1600 orłów, 1 600 000 orłów. No to dobra, rozdzielamy Lunaris od Nei. I jak to wygląda pod względem prędkości? LSY nie ma nic na prędkość, z tego co widzę. Neja ma chyba 10%, tak, 10% w Nei. I tutaj ile tego jest? A Neja ma tutaj jeszcze 5. No dobra, 11, 21, 31, 46. Dobrze policzyłem? 11, 21, 31, 46 i 10 z Nei, 56%. No, wolę 56% niż 61%, tak mi się wydaje, u Szczerbatka. Mogę zobaczyć, co Fluffy używa? No, może kiedyś zerkniemy, bo w sumie wcześniej nie miałem po co patrzeć, bo nie grałem kawalerią. Ale może zobaczymy, co Fluffy tam ma. Ale myślę, że 56% spoko jest. Ja muszę być szybki. Ale 61% tak się wydaje, że gdzieś coś w wyobrażeniach tracimy. Ale zobaczymy jeszcze. A czemu zmieniasz tę kawalerię? W sensie zmieniamy kawalerię z tego względu, że łuki da się nim pograć, ale trochę tak nudno. A kawalerią to chociaż czuję impact, że coś robię, tak? A łukami to biję tą piechotę i od tego bicia piechoty to już mi się
trochę grać odechciewa na tym koncie. Na przykład Tyrą mi się o wiele przyjemniej grało. Mimo tego, że grałem tam tylko głównie piechotą. A tymi łukami tak monotonnie jest bardzo. Nie możesz wyjść do przodu, bo cię zmiażdżą w sekundę, zniszczą. A kawalerią to chociaż, wiesz, muszą uważać na plecy, nie? Boją się. To jest fajne. Zrobię filmik z podsumowania moich marszy potem. Tutaj to wiecie, tak? Żeby sobie pogadać, może ktoś właśnie da jakieś porady, tak jak tutaj Moon wysłał swoje drzewka, więc wiem mniej więcej, że i Szczerbatek oczywiście, więc wiem, że grałem tak powyżej 50% na tej kawalerii, więc coś takiego też sobie stworzymy. No i wiem, że rozdzielili na pewno Lunaris od Nei, co też jest chyba spoko ogólnie, więc też rozdzielimy. No właśnie, gram łukami to jestem ofiarą, tak? Bo ja się rozglądam dookoła, czy gdzieś nie ma kawalerii. A tutaj trzeba być łowcą. To wróg ma, wiesz, jak wychodzi z miasta, musi się rozejrzeć po całej mapie, czy ktoś się tam gdzieś nie czai. A kawalerią też jest adrenalinka, wiesz. Czasem jak gdzieś biegasz między miastami, to musisz też być na czutce, czy gdzieś goresz nie wyskakuje z torkiem, żeby cię tutaj złapać. Wszyscy nie mogą być łowcami. No, wolę zmienić team. W sensie będę też ofiarą, tak? Bo jednak mamy tutaj łuki. Mamy motyw do łuków. Ale łowcą też trzeba być. No i przede wszystkim trzeba wbić 50 milionów kawalerią. Co by oznaczało, że na kolejnym KVK musiałbym wbić 27 milionów kawalerią. Nie wiem, czy jest to możliwe, szczerze mówiąc. Musiałbym grać z samą kawalerią i jakoś mega dobre trady robić, żeby w szpitalu sobie nie narobić przy tej grze. Co czasem mi jeszcze nie wychodzi, bo tak lubię czasem wbiec po prostu we wroga. Dzięki za subka, Łukasz. Przyznaj, że chcesz biegać na drugi koniec z KVK, aby wrogowi farmy wybijać. Ja nawet tutaj nie wybijałem, nie biegałem tak po farmach. Kiedyś to można było biegać, bo teraz to za ospy nie ma tych zasług wcale. Więc trochę lipa pod tym względem. Ale bardzo dobrze, że nie ma zasług za ospy. Szkoda, że nie ma tych glory pointsów, co były zamiast zasług. W sumie mogłyby być i zasługi, i te pointsy. To byłoby najlepsze, tak jak było. Szkoda, że to zabrali. Nie wiem czemu nawet. Ale dobra, mniejsza z tym. Na razie mamy takich bohaterów i robimy tak. Neję z... W sumie sprawdźmy moją Neję, jakie ma drzewko talentów, bo chyba jest bardzo podobne do tego, co mi wysłał Moon. A nie, tutaj mamy tego. Pod przerwanie obrony, co ciekawe. Na pewno jest wolniejsze, bo nie mam tutaj prędkości. Trzeba będzie zmienić. Co to w ogóle za drzewko i dlaczego ma je Neja? 6, 11, 21, 31. To byłoby 41. 41 i 10 z Nei to byłoby 51. A Moon miał 56. Chyba, że zrobimy na 51 na przykład. Na pewno gdzieś chciałbym mieć to przerwanie obrony, które tutaj jest. Ewentualnie... No tutaj mogę dać, na pewno. Ale ten talent jest mega fajny. Może tutaj trzeba pójść, bo nie będziemy biegali z Lunaris. Nie no, to do wymiany jest na pewno. Na pewno jest do wymiany. Już bez tego przerwania obrony będziemy grali. Ile to było? 10%, całkiem sporo.
Zróbmy sobie najpierw preset. Ile to by było? Pyk, 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 pyk. Tutaj mamy już 11. No chciałbym tutaj pójść. Ewentualnie tutaj uderzyć. I byłoby to, co ma Moon. Chyba tak zrobimy, no. Jeszcze raz. 5. I tutaj jest 6, 11, 21, 31, 46 i 10 z Nei, no. Pójdę chyba w to, w takie coś. Tak jak mówię, no chcę mieć przerwanie obrony. Z tego względu, że myślę, że się przyda na jednym marszu. Jak będę wpadał gdzieś. No tutaj można dać. Tutaj można dać. Tutaj oczywiście jest podstawowe talenty. Pójdziemy sobie w PvP na Nei. Też są spoko tutaj to drzewko. Tylko tutaj co wybrać? 1% więcej? Bo tutaj będzie tylko 1% na wejściu do walki. Dzięki za followka, Trilis. No co? A tutaj szybko możemy to nastakować. Możemy już w pierwszej sekundzie walki nastakować 3%. Bierzemy to. Chociaż to jest bardzo fajny talent, tak mi się wydaje. Tutaj 1,5% więcej obrażeń. Oczywiście. Tutaj leczenie chyba sobie wezmę. Lubię to leczenie, no. Przyda się. I przerwanie obrony. I mam jeszcze jeden punkt, który nawet mógłbym dać prędkość marszu, ale chyba nie potrzebujemy. Może to? 4% tylko? Może kontrataki? Co tutaj jest ciekawego? HP jest fajne. Jest jakiś atak ogólny? Kosztem obrony, nie wiem czy to chcę. Mniej obrażeń z kontrataku. To byłoby niezłe w świecie piechoty, co? Ale no czy chcę bić piechotę? Na pewno nie chcę bić piechoty. To też jest niezłe, ale wtedy musiał być głównie tych łuczników. Taki talent, który nas ogranicza trochę. Może to? 300 jednostek więcej? Trochę mało. Troszkę mało. To nic nie zmieni, te 300. W ogóle to nic nie zmieni, ja się zastanawiam, jakby to miało coś zmienić. Jedyne, co by zmieniło, to danie tego w prędkość marszu. 1% kontrataku. HP sobie damy. No. Tak będzie wyglądało drzewko do Nei. 51% łącznie. 51? Jeszcze raz. Bo muszę wszystkie tak zrobić, więc to jest bardzo ważne. 11, 21, 31, 46, 56. Ogólnie jesteś graczem ROG, ale chętnie zobaczysz, jak wygląda kod. No tutaj to wiesz, na razie takie przygotowania do KVK robimy, więc nie pokażę ci walk, na razie samych bohaterów możesz zobaczyć i drzewka, bo to chcę zrobić na tym streamku. A walki to dopiero będą na otwarciu bram, prawdopodobnie. Więc za dużo tutaj nie zobaczysz takiej samej gry. Samego gameplayu. A jeśli czymś przeważa kod nad rokiem, to moim zdaniem gameplayem właśnie. Ale to trzeba zobaczyć na żywo, albo doświadczyć samemu. Ale to wszystko właśnie dzięki różnicom w jednostkach moim zdaniem i dlatego skupiam się na razie na jednostkach kawalerii i sobie ją robimy, przygotowujemy się do KVK. No dobra, czyli mamy już pierwszy marsz. To będzie Neja z... To będzie Neja z LSY-em. Prawdopodobnie Kingslayer. Taki artefakt, jeśli chodzi o pupil. Pupile to takie... Ten ekwipunek można porównać.
w roku. Chyba, tak bym powiedział. Jedenastego Z2 się otwiera. No to... Ej, szybko jakoś. Mi się wydaje, że zawsze wolniej to się otwierało. Z2. Więc dopiero walki 11 będą. Jeśli ktoś jest zainteresowany. Jaki pupil? Ten pupil myślę, że jest spoko. Do nich. Na razie to zapiszmy. Mamy jeden marsz. Zrobiony na 56%. I teraz tak. Tego Mardoka nie wiem, czy nie wyrzucić. Mimo to jest impostor trochę tutaj. Czy Moon go używa? Nawet Moon go nie używa. Więc coś tutaj musi być na rzeczy. A Alistar na pewno daje radę. Naprawdę daje radę Alistar. A to myślę, że to przez to Mardok sobie nie radzi, że on nie ma obrażeń na wpadaniu w szał. Na rate skillu. Tylko ma losowość. Do tego ma słabe raporty. Jasne, ma przerwanie obrony potężne, bo 50%. Ale sam sobie średnio radzi. Na pewno będziemy to testować jeszcze. Ale myślę, że zamienimy tutaj Mardoka, o ile mamy go na kogo zamienić. Theodor jest wolny. Dzięki za suba, Bedy Joker. No to co? Najpierw zobaczmy w drzewka Bakshiego i Theodora. Bo teraz tą parą się zajmiemy. Theodor ma spoko drzewko ogólnie. Bakshi ma chyba podobne, tak mi się wydaje. No... Ten talent jest spoko. Pod kawsy. Akurat. Ale jest bardzo wolny Bakshi. Chociaż będziemy tutaj rekompensować to artefaktem. 6. 21%. 21%. Bakshi nie ma prędkości u siebie, a Teo 21 i 8 to jest 29. 29 i 29 i 18. I 18 to będzie 37 tylko? Na pewno jest za wolny ten marsz. Z2 tak szybko? No właśnie też mi się wydaje, że za szybko byłoby otwarcie Z2. Nie no, w Z2 wam nie postawiam bastionu, co ty? No spoko, jak mi to nie przeszkadza, gram w rok prawie 3 lata, są podobieństwa, więc jakoś mega się nie tracę. Kod raczej nie zagram, bo nie mam już tyle czasu, graficznie kod wygląda lepiej. No, do bohaterów na pewno trzeba się przyzwyczaić, jeśli chodzi o grafikę. Na pierwszy rzut oka, jak wszedłem do tej gry, to mówię, no dziwni są tacy, specyficzni, ale można się przyzwyczaić, natomiast jeśli chodzi o pole bitwy, mapę, moim zdaniem też to wygląda lepiej niż w Rise of Kingdoms. No. A wracając do naszego Bakshiego, czy może to zamienić jakoś? Forondila grać z Theodorem. Nie no, Theodor chciałbym, żeby był pierwszy. Theodor musi być pierwszy z tego względu, że gram go po to, żeby zabierał HP. Więc Theo musi być pierwszy bez dwóch zdań. Ile ten artefakt ma? 18. I pamiętacie, ile miałem prędkości marszu na tym marszu Nei? Bo już zapomniałem. Muszę to sobie zapisać. Jeszcze raz. To jest 10. Muszę to sobie zapisać tutaj gdzieś.
Koska nie mam i Kuma będzie się robił dopiero. Na razie piechotą się nie zajmuję tutaj. Mój główny bohater do piechoty to Goresz. Na razie zajmujemy się kawalerią, tak? Na piechotę przyjdzie czas. Ja i tak używam piechoty, więc bez względu na jakich bohaterów bym nie miał, to i takich używam. Natomiast zapomniałem, ile prędkości mamy tutaj. 11, 21, 31, ale to jest drzewka, nie zmieniłem, widzisz? To drzewko ma być. Więc switch. To ma być główne drzewko. 11, 26, 36, 46 i tutaj mamy 10, 56. Okej, 56 minus... Ile ten artefakt daje? 18. To da nam 38%. Ej, to będzie łatwe, bo tutaj mamy chyba 8% nawet. Obecnie. Dokładnie. Więc musimy dać tylko 30% prędkości marszu. 6. 21. 31. No, samo się napisało, tak? Scenariusz sam się napisał. A nie, bo to musi być 38, nie 31. Trzeba gdzieś jeszcze wrzucić piątkę, co? A nie, bo to jest 8. Mamy 39. 11, to jest 19. 29. 34. Jeszcze piątka gdzieś by wypadała. Nie ma tutaj skąd wziąć piątki. Uteo. Na nie postawie Bastionu, zdziwiłbyś się, w poprzednim sezonie nawet tiery stawiali w Z2, Z3, Z3. A wy... A nie, to nie u was. Czy to u was miało być? A nie, to Lachdan chyba wysyłał, że u niego ma nie być bastionów. Jak chcesz, możesz używać także bohaterów łuczników. No mogę, ale myślę, że... O ile... Mam już tak dobrze zrobionych bohaterów, a szczególnie chodzi mi o prędkość marszu dla kawalerii. A tego mi żaden łucznik nie da. Chyba Falgrim ma taką ogólną prędkość. Nie. On ma do łuczników chyba, czy zwykłą? Zwykłą, ale mam tylko 5%, więc też słabo. No, a wracając do Teo. 38% musimy zrobić. Czy jest to możliwe? 8 tutaj jest, więc jeszcze 30. Nie no, chyba jest. Tu jest 6, tutaj nie ma piątki. 6, 21, 31. Jest git. 31, bo tu jest kolejne 8. Więc jest 39, a musieliśmy zrobić 38, więc ten 1% różnicy to tam nawet lepiej, bo Theodor ma wpaść pierwszy, żeby zredukować HP. Więc idealnie. Powinno to być idealnie, tylko artefakty trzeba zamienić. Także ten marsz będzie też dobry. Więc robimy tutaj Theodora z Bakshim. Zamieniamy artefakt, który daje prędkość marszu. Zamieniamy pupila. Od Bakshiego. No, moje pupile do kawalerii na razie będą robione. Dopiero wkraczamy na tę drogę pupili. Dobra, drugi marsz jest gotowy. Więc sobie zapiszmy. Marsz numer 3. Emrys z Alistairem. Dobra, tutaj nie ma żadnej prędkości. Emrys ma tutaj 8. No dobra. Więc tak.
Odejmijmy sobie 8 z 56. Będzie 48 prędkości marszu w drzewku talentów Emrysa. Czy jest to możliwe do zrobienia? Emrys ma drzewko mobilności, więc na pewno się da. Tylko czy chcę grać drzewko mobilności? 5 i tutaj jest 5, to jest 11, 26, 26, może tutaj 26, 36, 46. Potrzebujemy 48. Nie wystarczy. Jakby Emrys miał umiejętność na 5, to byłoby idealnie. Wiecie co? Te 2% różnicy to chyba nie będzie tak odczuwalne. Tak mi się wydaje. No, zresetujmy to. Czyli tak. Czy takie drzewko zostawić? Nie, no to jest słabsze. Tu jeszcze mamy redukcję obrażeń. My mamy zabić. My mamy wpaść i zabić. Zresetuj 2. W sumie to mogę zapisać tutaj. Aha, procenta nie możemy dać. Tutaj idziemy sobie w drzewko kawalerii. To chyba to wziąć, nie? Czy to? 3% ataku więcej, ale kosztem... Zobaczmy, co ma tam Kuti. Kuti ma tutaj w ogóle nie takie drzewko, co mnie interesuje. Tutaj też mnie to drzewko nie interesuje. Czy masz gdzieś takie drzewko? Otóż to. Czy idziesz tutaj w kontrowaniu łuczników? To ciekawe. No to jest spoko też chyba, tak mi się wydaje, a to? 5% ataku na 10 sekund. Ej, może w to by poszedł? Ej, chyba wezmę sobie to. No joke. Zobaczymy, jak będzie z tym kulać. To jest 5% ataku. Jak wpadniemy od razu, zabijemy kogoś, mamy kolejne 5% ataku, żeby coś się pobić. Nie wiem, czy to ma sens. Zobaczymy. Ale coś takiego zrobimy na Emrysku. No w sumie nauki to nie będzie złe, tylko nie wiem, czy jakbym grał magami, to bym nie szedł chyba w zasięg dla łuczników. Tak mi się wydaje. A raczej większość gra magami, tak czy siak. Bo magowie też mieli coś, jakiś ciekawy talent po drugiej stronie. Po drugiej stronie zasięgu. Ale masz może rację z tym, że kontrowanie łuczników może być niezłe. Najwyżej się zmieni, mam jeszcze tych do resetowania talentów, sporo książek. Także to był Emrys. Dobra. Emrys 56%. Z czego mieliśmy tutaj zrobić 48, tak? 5, 11, 26, 36, 46. No, tutaj pójdziemy. Zresztą to też wydaje się ciekawe. Ale kosztem obrony. Weźmy sobie to. A tutaj wziąłbyś to? Ja myślę, że to może być też niezłe ogólnie. Co myślisz o tym talencie? Po pokonaniu przeciwnika zyskujesz atak na 10 sekund. No tutaj nie ma jakiegoś takiego
wybitnego talentu. Większość osób gra ten talent. Bierzemy go 31% bierze ten talent. Też go weźmiemy. Myślę, że jest spoko. Szczególnie, że moja kawaleria ma wpaść i zabijać. No i tutaj chyba leczonko jest naprawdę dobrym wyborem. Chociaż... no, leczonko jest najlepszym wyborem. I tutaj obrażenia przy wpadaniu w szał. Tutaj już standardowo prędkość marszu. Zwiększony atak. Prędkość marszu. To jest niezłe. Mamy 1 punkt. Może redukcja tych obrażeń byłaby spoko. Nie no, normalne ataki. Prawie 1% mniej obrażeń od normalnych ataków. Czysto jest OP. No, bierzemy to. Dobra. Zróbmy ten marsz. Tutaj zapiszmy. Już mamy kolejny. Artefaktu nie mamy. Jaki artefakt nam został? Chyba Kingslayer jest tu. Lunaris. Patrz jaki pupil do kawalerii. Ten pupil jest naprawdę niezły w kawalerii również. Jedyny plus tej mantykory. I ja nie biję T4, więc rzadko kończę kogoś do zera. I te piątki da się zniszczyć. No chociaż jak mają wszystko wymaksowane, dekoracje i inne rzeczy, może być problem. Zobaczymy, jak nie będę ich zabijał od razu do zera, to zmienimy. Myślę, że na razie może to być ten talent. Właśnie, pupile jeszcze trzeba tutaj do... Ten jest dobry do kawalerii, ten jest dobry. To jest słabizna. Może ten już byłby lepszy? Nie mam pupila takiego, który jeszcze by się nadał. Mam 2 pupile, które się nadają. I żaden z nich nie jest typowym pupilem do kawalerii. To się nie nadaje do kawalerii. Muszę jedną mantykorę sobie zrobić, ale czekam aż jakaś wpadnie z fajnymi atrybutami. Więc na razie może dajmy tego. Chociaż to Forondilowi można dać. No, dodamy Forondilowi. A Forondil co ma? Śnieżnego ptaka, który... Nie, to jest złoty ptak, który jest uselessem. Chociaż ma tutaj parę procent. Czy dać im tego, piaskowego jaszczura? Dam im piaskowego jaszczura, niech się leczą. Ładnie będę płakał, że ten marsz nie przynosi zasług. No, takie życie. Teraz to zapiszmy i jeszcze nam został Forondil do zrobienia. Będziemy grali na 56%, tak? Teraz pytanie. Forondil z Uragiem jest. Czy któryś z nich ma prędkość marszu? Regius pyta, jakim cudem jest ten biały niedźwiedź jest dobry do kawalerii. No, już pokazuję. Czy go znajdę tutaj? Może tutaj będzie szybciej. Patrz na te talenty. Mamy tutaj tak, Fierce Attack, który jest mega ważny. I głównie to jest jego zaleta, że ma 2-gwiazdkowy Fierce Attack z ulepszeniem. Zagrajmy jeszcze, może mu coś damy. Serio on robi obrażenia. A że takiego złapałem kiedyś, to mój pierwszy pupil legendarny. A kiedyś pupile nie miały talentów. No i tak został tutaj. Także główna siła tego pupila to Fierce Attack, duża siła. Niezłe szczęście. Trochę zwiększenie ataku. Naprawdę daje radę sobie. Słabszy jest od tej mantykory. Troszkę. No bo wiadomo, tu mamy jeszcze talent, który działa mimo wszystko. I lepiej jest zrobiona. Ale jest moim drugim najlepszym pupilem obecnie do kawalerii, więc nie lekceważyłbym go. Dobra, Urak i Forondil nam zostali. Prędkość marszu, czy ktoś ma? 12% jak jest dowódcą. O Boże, tutaj też trzeba będzie matematyczne równanie robić.
A Urag też ma chyba coś pod prędkość. 4. A tamten ma 12, więc razem mają 16. 56 minus 16 to 40. 40 musimy dać w drzewku talentów. No i Foro musi być pierwszy w takim wypadku. Chociaż Urak byłby lepszy jako pierwszy, bo od razu obrażenia obszarowe by wpadały. Ale chyba nie wyrobię się. Urak jest bardzo wolny, jak na dowódcę, co? Nie damy rady tak zrobić. Tutaj jest 6, 5, 11, 26, 36. (36) 38 mogę dać. Póki co. I chyba sobie damy. Chociaż... resetować całe drzewko? Nie no, trzeba, bo... tu jest duża różnica. A tutaj każdy procent może być ważny. Tutaj sobie dajmy 56. Niby tylko 2%, ale wiecie. Będzie bliżej ideału. I od razu zdamy sobie tutaj ten talent. Zobaczymy. Jak śmiga. Czy w ogóle śmiga, czy nie śmiga. Chociaż to też jest spoko. 2,5% mniej obrażeń w czasie marszu. Jak wbiegamy w kogoś. Szczerze? Mi się wydaje, że to jest to bait. I to srogi bait. Ale dajmy to. To jest stałe, nie? Wystarczy biec. Dobra. Zobaczymy jak będzie. Jak nie będzie, to zmienimy, nie? Tak. 11, 26. 36. Tutaj atak. Przecież tu mogę dać. A czemu tutaj skręciłem? Coś tutaj jest ciekawego. Myślałem, że to jest drzewko mobilności i że tu będzie prędkość marszu. To wyjaśnia, ja czytam jego podstawową umiejętność i rozkminiam, coś ty wymyślił. No, na razie wiesz, ten pupil jest po prostu, tak jak mówię, to był mój pierwszy pupil, którego złapałem, miał te umiejętności, więc został z nami i póki co się sprawdza w miarę. Ostatni marsz, 6, 11, 26, 36 i tutaj byłoby 38, w sumie też byłoby nieźle. Czy chcę tutaj tego, że będziemy slowować ich przy wpadnięciu w szał o 15%. W sumie może zostać, bo jak będziemy grali na 5 marszy kawalerii, to wtedy nie będziemy mieli piechoty do slowków, więc będziemy mieli przynajmniej to 15%. No, mógłbym tutaj nadrobić, ale chyba pójdziemy w tę stronę. Chociaż tutaj jest atak zawsze jakiś. 5 i miałbym 40. Akurat idealnie by było, wiecie? Ten slow i tak jest wolny. I tak mi się wydaje. Chyba tu pójdziemy. Jeszcze raz. 11, 21, 36 i 2 punkty 40. I 16 z umiejętności, 56% prędkości marszu. Wielki test. Teraz. Czy to wszystko chodzi w miarę równo? Powinno. Teoretycznie powinno. Stańmy sobie tutaj gdzieś. Zobaczcie, nawet piechota chodzi tutaj równiutko. Wiadomo, na długi dystans to może być różnie z tym. Chociaż odejdźmy jeszcze tutaj, żeby na miastach się nie rozbili. Dobra. Jest coś takiego. Puśćmy ich daleko i zobaczmy, jak to wygląda.
23, 23. Tutaj jest piechota troszkę szybsza, ale to dobrze. Piechota ma tankować. Ej, dobrze to wygląda. Może Emrys trochę jest za... Chociaż nie. Emrys jest najwolniejszy, tutaj się wydaje Forondil mimo wszystko. Więc może tam jeszcze coś nadgonić? Prędkości marszu. A powinno być równo, no bo mają idealnie 56%. Czemu oni są tak z tyłu trochę? Coś dziwnego. Jeszcze raz. Troszkę są wolniejsi. Pytanie czemu? Jakieś jakby 2% byli gdzieś z tyłu. Ale na takie krótkie dystanse to prawie jest nieodczuwalne, nie? Na krótkie dystanse. Więc myślę, że da się pograć. A właśnie, ja mam tutaj chyba... Nie mam latajek żadnych. Czy mam? Nie, same są te. Elfie. Tak, sama elfia kawaleria. Te czwórek chyba nikt nie ma, nie? Same te piątki. Te 5. Te 5. Te 5. I te 5. Tak jakby z tyłu troszkę są. Ej, otwierać skrzynki? Co myślicie? Może akurat trafimy, żeby ulepszyć umiejętność któregoś z nich. Jakbyśmy ulepszyli, to by trochę prędkości marszu zyskali. Ej, nie ma co trzymać tych skrzynek teraz, nie? Myślę, że można sobie otworzyć. Jak uważacie? Mi się wydaje, że można to otworzyć. Otwieracie, trzymacie na coś? Rage chyba lepiej. Prędkość marszu jest mi bardzo ważna, żeby to chodziło w miarę równo. Już jest w miarę równo, ale może być idealnie wręcz. Nie no, jeszcze raz to muszę zobaczyć. W talentach mamy 40%. Na bank. Gdzie ten Forondil jest? Tak jakby... No tu jest 12. I tutaj jest... 4 to 16. O tutaj. No i w talentach 40. 56. Coś nie działa. Gra im się zepsuła. Chyba, że pupil ma jakiś prędkość marszu gdzieś. Wątpię. A ja wiem, no zrobiłem drzewko, go nie zmieniłem. Co ja tutaj robię? Teraz powinno to robić robotę. Widzicie? Sprawdźmy, czy pozmieniałem te drzewka jeszcze. Bo ustawiłem drzewko, a nie zmieniłem. Dokładnie. Emrys to samo. Trzeba zmienić. 56, 56 i teraz będzie prawdziwy test. Neja jeszcze jest kapitanem. Neja ma dobre. No bo na jej podstawie robiliśmy. I kto tam jeszcze jest kapitanem? Theodor. Bo zrobiłem drzewka i nie ustawiłem jako główne. Znajdź Theodora teraz. Dobra. Czy Theodor ma coś? Nie, Theodor ma dobre chyba, co? Tak, Theodor ma dobre, bo on ma tutaj prędkość. 8%, no. Ja trzymam, bo mam wszystko, co chciałem. G1, G2 przebudzone. No, u mnie troszkę inaczej to wygląda. O, Mr. Spooky.
Ja zawsze trzymam na nowe hirki epickie albo zmiany w legendarnych. Ja myślę, że szybko nie dostaniemy zmian legendarnych. W sensie G3 to ja mam wszystko, nie? Co bym chciał mieć. Więc z G3 to ja nie będę nic potrzebował z tych skrzynek, tak mi się wydaje. Więc chyba mogę sobie otworzyć. Bo tak, co jest w G3? Magrat Zejda, nie potrzebuje więcej nic. A kawaleria jaka jest G3? Chociaż jest ten, Urak, pomyliło mi się. Myślałem, że Neja z tym jest G3. A G3 jest... Ej, dobry jest G3. Ale trzymać to wszystko? Potrzymamy. Chyba, potrzymamy. Chociaż kiedy oni dadzą tych bohaterów do skrzyń? Znaczy ja potrzebuję kogoś z tych skrzyń. Jeszcze. W sumie to wszystkich. Poniekąd. Może ta Skogul? Nieszczęsna. Nie chcielibyśmy przebudzać. No i gorszy jest zrobiony. No Goresza nie wiem, czy chciałbym przebudzić. To jest, wiecie, Goresz jest 5551. 270 tokenów do przebudzenia chyba. To musiałbym go trafić 27 razy. Za dużo trochę. Najlepszy mag, Koza jest G3. No, to konto jest, wyzbyło się magów. Tutaj mamy dowód. Mało które konto ma coś takiego, co tutaj widzicie. Czyli Welina 1111. Ale cieszę się z tego. Tokeny przydadzą się gdzie indziej. Nie wiem, czy znacie jakieś konto, które ma Welina 5111. Wątpię, szczerze wątpię. No dobra, czyli nie musimy chyba otwierać tych skrzyń, chociaż z drugiej strony co byśmy mogli trafić? Dużo przydatnych bohaterów i jednego bohatera, którego niekoniecznie byśmy chcieli, chociaż z drugiej strony, jakbyśmy kiedyś przebudzili Goresza, to też nie byłoby źle. Nie no, czy ja Bachorna potrzebuję? No jasne, mamy w sumie orły. Dobra, otworzymy sobie. Zanim wprowadzą G3, to... Chociaż nie, Epika może jakiegoś nowego dadzą, no. Może do kaw. Trzymajmy to. To jest bardzo ważne, no. Na Epika będziemy to trzymać. No teraz to już ciężko, ale jak dadzą, to można je tam w garnizonie z Magrat. Robi robotę. Parę razy zjadłem już oczywiście te 5. Wybiłem się z tematu i nie wiem o co tam piszesz, szczerze. O skrzynkach na pewno był temacik. Może o bohaterach coś tam było? Szczerbatek ma Welina 1111. No, Szczerbatek to też taki free to play, to mogę w to uwierzyć. Dadzą normalnie, mam go w garnizonach z Magrat. A, Goresza masz w garnizonie z Magrat chyba, tak? Bo tam o Goreszu coś mówiłem. No, mój garnizon teraz... Właśnie, co do garnizonu. Nie to... Wyjdź mi stąd. Tak wygląda mój garnizon. Myślę, że do rally, jak jest jedno rally by szło, to się nada. No a do Swarmu to sobie zmienimy Magrat na Goresza właśnie. Chociaż będę testował to jeszcze na Korzeniach Wojny, ale to kiedy indziej oczywiście. No dobra, wielki ostateczny test, czy to chodzi w miarę równo. I będzie można się... Odsuńmy się od miast, żeby się nie rozbili jeszcze. I zobaczymy, jak to chodzi. Ej, dobrze, to teraz to chodzi. Teraz to nawet tutaj chodzi, na krótkim dystansie. Jasne, tak jak mówiłem, tam jest
różnica 1% na jednym marszu, może 2 na drugim, ale generalnie to powinno już chodzić równiutko po zmianie talentów. Tak jak mówię, jak ulepszymy, jak trafimy odpowiednie talenty, na taki długi dystans Emrys jest troszkę najwolniejszy, bo Emrysowi brakuje 2% do 40%. Ale tutaj to jest wręcz niezauważalne, no. Na takich dystansach, jak ja tutaj manewruję, to wiecie, ja nie wysyłam aż tak daleko. A i tak jest bardzo równo. Raczej jak chodzę po mapie, to gdzieś w taki sposób wysyłam. Ale jasne, zrobimy tak, że będzie... Emrysowi brakuje, tak jak mówię. Emrysowi brakuje tylko tej umiejętności i będzie ideolo. Bo tutaj Emrys się wlecze, jak widzicie, troszkę z tyłu. Ale niech tam siedzi z tyłu. Reszta jest w miarę równo. Idealnie nie musi być póki co. Tak jak mówię, na razie jesteśmy adeptami w kawalerii, więc tak będę biegał. A na 5 marszy... Nie wiem, czy da się tutaj zrobić 5 marszy. Ja i tak lubię biegać z piechotą, lubię tego slowa. 5 marszy jest spoko, myślę, na Abyssa, ale na mapę KVK czasem trzeba poświęcić piechotę i uciec resztą. Myślę, że spoko to wygląda. Fajnie, że Skogul jest w miarę szybka. Może ją jeszcze wyrównamy do 56, ale czy chcę? Podoba mi się takie drzewko. Myślę, że te talenty wystarczyłoby zabrać i byłoby chyba 40... 56%, to tak. 15, 11, 26, 36, 46, no 56. Te procenty tutaj wystarczyłoby zmienić i by było 56%. Ja bym chciał przetestować Teodora z Elianą w garnizonie, bo teoretycznie jak Magrat idzie, to masz redukcję 55% zwykłego ataku, a Magrat tylko takim wali, taka ciekawostka. Magrat, powiem tak, ja uważam, że idealną kontrą na Magrat jest po prostu Horondil. Eliana słabo to bym, wydaje mi się, że to może słabo działać, a jeśli chodzi o testowanie takich rzeczy, można to testować oczywiście na korzeniach wojny w tym trybie. Tutaj nie mamy, wchodzi się przez to, tak? Na customowym Battlefieldzie tworzysz sobie, zapraszasz kogoś, parę osób, robicie sobie rally i możecie zobaczyć, co jak działa. Ja będę testował na pewno swój garnizon, żeby sobie wybrać najlepszy garnizon dla siebie na rally, takie 1 na 1 rally. No bo pod Swarma to raczej zdaję sobie sprawę, że mimo wszystko, jakby mieli mnie swarmować, no to tutaj powinien być Goresz. Aczkolwiek zastanawiam się, czy 1-1 na takie rally garnizon, czy lepszy będzie Neja z LSY-em, czy jednak nadal Magrat będzie lepsza. A zastanawiam się z tego względu, że mój LSY jest pod gromadzenie szału, więc... I to jest 100 punktów szału razy 2. Naprawdę można pospamować sobie tymi umiejętnościami wpadania w szał. Więc... I tutaj jeszcze mamy 15% więcej, więc jak zamiast 100 punktów szału zyskujemy 115 z talentu. Więc razy 2 to jest 230 punktów szału. To jest prawie 2,5 sekundy szybciej wpadamy w szał od reszty. Oczywiście jak siądzie. Więc to na pewno będzie do testu. No dobra, kawalerię mamy. Jutro może zrobimy sobie film z tego. Moje marsze kawalerii. Na spokojnie potem sobie jeszcze to sprawdzę, czy wszystko się zgadza. I tyle.
główna robota została zrobiona. Łuczników nie muszę robić, bo moi łucznicy, zdradzę wam, nic się nie zmienili. Tak wygląda główny marsz, moje główne marsze jak gram. Moja piechota, Gore Sheliana. A jak chcę pobiegać na 5 marszy łuczników, no to takim supportującym marszem jest Gwanwyn z Tarą. To w ogóle do usunięcia trzeba będzie. 9. Czyli tak, gramy 10, 8 i 6. A no tak, na 9 trzeba będzie zrobić razy 5 kawalerię. Jakbyśmy chcieli 5 marsz, tak czysto teoretycznie, nie będę robił 5 marszu na razie, bo nie mam Tobina. Może na kole sobie go trafimy. Chociaż nie no, G5 kawaleria będzie niedługo. Może będzie G5 kawaleria na otwarcie tego KVK. To wtedy oczywiście byśmy zakręcili po Tobina. Jak myślicie, będą nowi bohaterowie na tym KVK? Powinni chyba być, co? Myślę, że powinni być, tak mi się wydaje. Może nie będą na samym początku. Pewnie dadzą tak z opóźnieniem trochę. Tak jak dali z opóźnieniem nam Ruby, która mi zepsuła grę. Mamy intro Ruby jakieś? O, można sobie kliknąć, spoko. Nie oglądałem tego. No fajnie wygląda. Ale wiem, że też działa, tak? Widziałem, że też działa mimo wszystko. Ale na razie skupmy się na kawalerii. Jakby animacja tego skilla jest cudowna. Dźwięki są fajne. Ale na razie mam takie lekkie obrzydzenie co do łuczników. Będą, Gans już mówił? No to zarąbiście, no to tam sobie otworzymy. Zakręcimy, nie otworzymy, tak? Ej, coś mi laguje grę. No. Nie wyjdziemy. A musiałem kliknąć w tą Jinx, co? I co jest? Aha, myszka nie działała, dobra. Klawiaturą wyszliśmy, więc nic się nie zlagowało, okej. O czym była mowa? O bohaterach. O kole, o nowym kole. Zobaczcie. Będzie za co kręcić. 144 tikety na nowe koło. Myślę, że wyrobimy się w 90. Odważne to jest, ale myślę, że 90 zakręceń wystarczy. I pytanie, kogo sobie wrzucimy w to koło. Na pewno nowy bohater do kawalerii, który będzie w Lordzie. To jest 1. Lake One to jest 2. Tobin 3 i Kaylen 4. Chyba tych 4 sobie dam. Co myślicie o takich bohaterach? Chyba spoko będzie. Tak, Kaylen, Lake One, Tobin i nowy bohater do kawalerii G5. Także taki jest plan. I w ogóle dodali tutaj animację. Czy tylko do niej była? A już nie mam do niej animacji. Coś się zepsuło. No wy zobaczcie, był tutaj ten przycisk play, a już go nie ma. No nic, trudno. W każdym razie poznaliście moje marsze, jakim będę grał. Zrobię jeszcze z tego film, bo tak jak mówię, no zdaję sobie sprawę, że
Live jest to specyficzna forma. I tutaj już, no niestety, moja indie z skalą nie działają po zmianach ringa, to trzeba będzie usunąć. Może pousuwajmy to, czego nie używamy. Da się to usunąć w ogóle? Tak, trzeba będzie to pousuwać i jedynka jest pod row, więc tutaj mamy latających. No, trzeba będzie zrobić. To są szybcy łucznicy, więc tych też zostawmy. Ta kawaleria jest do usunięcia na pewno, tego nie używamy. Magowie, no. To są moi magowie, jak nimi grałem, więc to również nie działa. Magami nie będziemy w ogóle wychodzić. Mogę to usunąć? Jest. Piątka czy nie jest piątka? Piątka jest do usunięcia. To trzeba będzie sobie zrobić pod korzenie wojny od razu. Setupy szybkie. Szóstka to jest to, co używamy. No i dziewiątkę. Dziewiątka będzie 5 razy kaw, ale do 5 razy kaw jeszcze będzie czas. Więc... Wchodzimy w nowe KVK z czymś takim. To jest pod row, pod latających, więc na to nie patrzcie. Szybcy łucznicy. Tutaj jeszcze damy ten, bo zmieniłem talenty, więc tutaj trzeba będzie dać tak zwany... Gdzie jest ten artefakcik? To są szybcy łucznicy do zadań specjalnych. Szkoda, że tu nie można sobie wpisać nazwy gdzieś w wyszukiwarce tego artefaktu. Chociaż... Weź teraz znajdź to piórko. O tak. To są szybcy łucznicy. Gdzież pupila już mamy nowego. Od czasu, kiedy ostatni raz tego używaliśmy. Tak, te pupile wyglądają dobrze. Więc szybcy łucznicy. To jest nasz główny marsz kawalerii. W sumie to mogę zmienić chyba kolejność. No w sumie to powinienem zmienić kolejność. Dobra, na razie niech tak zostanie. Już potem sobie zmienimy. To jest mój 5 bomb łuczników. A to jest moi łucznicy plus piechota. Najczęściej gram 10 i 6. Czołem Dubik. Trafiłeś akurat na końcóweczkę. Zrobiliśmy co mieliśmy, czyli dziś robiliśmy sobie akurat kawalerię robiliśmy na 56% prędkości marszu. Myślę, że wystarczy tyle procent. Szczególnie, że mamy 5% z elfów, to jest 61% teoretycznie. Czyli tak jak ma Szczerbatek. No i to tyle. No i to tak naprawdę tyle. Także co? Wszystko zrobione, co mieliśmy. Jutro skrócona wersja, nagramy z tego film. Niedawno wstałeś, czyli nie tylko Lachdan ma takie drzemki lachdanowe, jak to napisał. No to w nocy nie uśniesz. Ja jak śpię tak długo, to bym nie usnął już w nocy. Nie potrafię się wyspać, albo tak troszkę się zdrzemnąć po południu i żeby szybko pójść spać potem. To jest mój... Chciałbym mieć taki przełącznik po prostu, że sobie klikasz gdzieś w ciele i idziesz spać od razu. To by ułatwiło życie. Niemiłosiernie. Ile czasu można by zaoszczędzić, jakby się tak od razu szło spać, jakby człowiek chciał iść spać. No nic, tutaj się będę z wami żegnał. Dzięki za pomoc w tworzeniu moich marszów kawalerii. Będzie jakiś abys. Nie no, na abysie słabo się to testuje, tak jak mówię, na abysa to fajnie działa nawet 5 razy kawaleria. Ale myślę, że główne testy będą dopiero na otwarciu bram dwójek. Więc mieliśmy tutaj info, że to ma być niby już 11.
co wątpię, żeby tak szybko to było. Ale chciałbym, żeby to szybko się otworzyło, bo myślę, że nie ma co zwlekać w Z1. Tam powinno być właśnie tak 2-3 dni max i otwarcie bram. Myślę, że każdy z nas długo czekał na Home Kingdom, na te walki. KVK zapowiada się ciekawie. Dyplomacja jest jeszcze w miarę otwarta u nas. Zobaczymy, jak to będzie. Ale to już też na inny... opowieść na inny raz, że tak powiem. Także trzymajcie się, dobrej nocy i dzięki, że byliście. Elo.